To o czym mieliśmy dzisiaj nagrywać? Przyłbica. Spawanie i przyłbice. Nie od wczoraj wiadomo, że praca spawacza to jeden z najtrudniejszych i najniebezpieczniejszych zawodów na świecie. Nie tylko dlatego, że wykonywana jest często w trudnych, niedostępnych, ekstremalnych wręcz miejscach, ale również dlatego, że wiąże się z całą masą różnych zagrożeń. Ja sobie sprawdziłem i ta lista naprawdę jest dosyć długa. Wypisałem część z nich, nie wszystkie. Są to m.in. promieniowania, cząstki, pyły, pola elektromagnetyczne, poparzenia, spadające obiekty, hałas, wysoka temperatura, cząstki o dużej prędkości, gazy czy porażenia prądem. Tak, faktycznie ta lista tych zagrożeń jest naprawdę długa, ale nie wiem, czy wiesz, że aż 1/4 wszystkich tych urazów dotyczy oczu spawacza. Według badań w Stanach Zjednoczonych koszty tych urazów, wypadków przy pracy z urazem oka to aż $350 milionów na rok. No właśnie, skoro to jest największy problem i największe zagrożenie, to chciałbym, żebyśmy dzisiaj skupili się na zagrożeniach właśnie wzroku i twarzy. Opowiedz może pokrótce o tych zagrożeniach, które najczęściej występują w pracy spawacza. Spawacz jest narażony na działanie promieniowania oraz na zagrożenie uderzeniem. Jeżeli chodzi o promieniowanie, to mamy 3 rodzaje promieniowania, na które jest narażone, czyli tak promieniowanie ultrafioletowe, promieniowanie podczerwone i widzialne. Te urazy promieniowaniem mogą powodować odklejanie się siatkówki, urazy rogówki lub nawet zaćmę. Jeżeli chodzi o uderzenia, to mogą to być odpryski podczas na przykład szlifowania zespawanego elementu, może to być odpryski stopionego metalu lub odpryski żużla. Takie urazy, wypadki mogą powodować poważne konsekwencje dla zakładu pracy. Może to być przestój, narażenie na olbrzymie straty finansowe. Oczywiście najważniejsze jest zdrowie spawacza i tutaj bezpośrednim efektem może być uraz oka, a nawet jego utrata. Tych problemów i niebezpieczeństw jest tutaj co niemiara. Na szczęście są takie firmy jak 3M, które przychodzą nam z rozwiązaniami i dzisiaj chciałeś nam tutaj zaprezentować 5 różnych modeli przyłbic. Opowiedz o nich. Tak, chciałbym pokazać przyłbice takie jak Speedglass 100V, Speedglass 9002 NC i cała seria 9100 i 9100 FX. Te przyłbice mają oczywiście wspólne cechy, takie jak automatyczny filtr spawalniczy, który się automatycznie nam zaciemni w momencie rozpoczęcia spawania, ochronę przed cząsteczkami, przed tym promieniowaniem, pierwsza klasa optyczna, czyli można z tym spawać przez cały dzień pracy, komfortowe na głowie, które nie obciąża głowy spawacza. Natomiast różnią się oczywiście detalami, które chciałbym teraz pokazać. Pierwszy model, jaki nam dzisiaj zaprezentujesz, to przyłbica Speedglass 100V. Tak, to jest ten model. To jest przyłbica stworzona z myślą o doraźnych spawaczach, takich okazjonalnych, natomiast czas pokazał, że świetnie sprawdziła się również w przemyśle. Jakie ona ma parametry czy cechy? Przyłbica posiada możliwość ustawienia filtra spawalniczego DIN od 8 do 12. Kolejną opcją jest ustawienie czułości zaciemnienia filtra spawalniczego, 3 rodzaje stopni tutaj mamy do wyboru, oraz możliwość ustawienia opóźnienia rozjaśnienia filtra po zakończeniu spawania. Wielkość wizjera w tej przyłbicy wynosi 44×93 mm. Przyłbica nadaje się do większości metod spawania z wyłączeniem spawania laserowego oraz gazowego. Również nie nadaje się do spawania o bardzo wysokim natężeniu prądu. Drugim modelem, jaki tutaj mamy, to Speedglass 9002 NC. Powiedz, czym się różni on od tej poprzedniej, przed chwilą omówionej. Seria przyłbic 9000 była od wielu lat produkowana, jedna z najbardziej popularnych serii wypuszczonych przez 3M Speedglass. Ona została około 10 lat temu wycofana, jednak po prośbach spawaczy, pozytywnych opiniach została ponownie wprowadzona do sprzedaży z odświeżonym filtrem spawalniczym. Co ona ma takiego ciekawego? Największą istotną różnicą, jaką jest, to jest filtr spawalniczy. On cechuje się opcją Natural Color, czyli przez ten filtr widzimy obiekty, które są zbliżone do rzeczywistości. Czyli czerwony jest bardziej czerwony, a nie jest wszystko już takie zielonkawe. Kolejną różnicą pomiędzy wcześniejszym modelem jest
czułość ustawienia rozjaśnienia filtra. Mamy tutaj 4 do wyboru, w poprzednim modelu już tylko 3. Cechy wspólne to tak samo możliwość opóźnienia ustawienia rozjaśnienia filtra, a także zaciemnienie DIN od 8 do 12. Przyłbica ma również bardzo ciekawy kanał, który ułatwia nam odprowadzanie powietrza na zewnątrz wydychanego. Istotnym jeszcze parametrem, na który wielu spawaczy zwracało uwagę, jest jej smukła konstrukcja. Często gdzieś spawa się w trudno dostępnych miejscach i ten model przyłbicy bardzo dolega do głowy i świetnie się sprawdzał właśnie w takich ciasnych pomieszczeniach. Kolejne 3 modele przyłbic składają się na serię Speedglass 9100. Zacznijmy może od tych 2, które na pierwszy rzut oka wyglądają bardzo podobnie do siebie. Zgadza się. Generalnie 3M Speedglass od wielu lat, od ponad 35 lat stara się cały czas te produkty unowocześniać, poprawiać, słuchać przede wszystkim spawaczy, bo nie ma tak naprawdę 2 takich samych spawaczy. Każdy ma inne preferencje, predyspozycje, każdy coś innego potrzebuje i dlatego tych przyłbic jest tak dużo. Czym się charakteryzuje ta seria 9100? Przede wszystkim, jeżeli chodzi o zewnętrzną konstrukcję. Srebrna osłona, która odbija nam ciepło, boczne szybki side windows, które o zaciemnieniu DIN 5, które sprawiają, że spawacz nie czuje się tak odizolowany od otoczenia, w razie czego również można je zaślepić specjalnymi naklejkami. Więźba, która posiada wiele możliwości ustawień do góry, w dół, pod kątem, tak aby proces spawania, którym się zajmujemy, sprawiał nam dużo komfortu. Jeżeli chodzi o sam automatyczny filtr, to przyłbica 9100 występuje w 3 rozmiarach filtra spawalniczego. Najmniejszy to jest V, średni X i największy XX. To jest właśnie ten największy. Te 2 mniejsze mają dodatkowo ciekłokrystaliczny baterię, która sprawia, że żywotność tej przyłbicy będzie jeszcze dłuższa. Jeżeli chodzi o parametry, przyłbica ma znacznie więcej ustawień niż poprzednio omówione modele. Możliwość ustawienia zaciemnienia DIN od 5 aż do 13. Ponadto czułość sensorów, również 5 różnych ustaleń. Poprzednich było to 3 albo 4 możliwości. Tak samo 5 możliwości ustawienia opóźnienia filtra, rozjaśnienia filtra po zakończeniu spawania. Ponadto co ma jeszcze ciekawego? Tutaj widać takie kanały, które sprawiają, że powietrze wydychane nie kumuluje nam się pod przyłbicą, tylko jest wydychane w dół. I jeszcze jest taka ciekawa możliwość, jak możliwość ustawienia spawania punktowego. Dzięki temu nie przechodzi z takiego trybu ciemnego od razu w tryb jasny, czyli z 13 na przykład nie przychodzi nam od razu na 3 DIN, tylko na pośredni 5 DIN. Dzięki temu oczy spawacza tak się nie męczą. Kolejnym modelem z serii 9100 jest model 9100 XXI, wizualnie bardzo zbliżony do przed chwilą omówionego modelu. Czym się wobec tego różni? Przede wszystkim ma automatyczny filtr, który w naturalny sposób odwzorowuje otoczenie. Kontury są bardziej wyraźne, nie jest tak wszystko już takie zielonkawe, bardziej wyostrzone. Co jeszcze ma dodatkowo? Dodatkowo ma na zewnątrz przycisk, który sprawia, że możemy, przytrzymując go przez 2-3 sekundy, przejść w tryb jasny. Czyli gdy chcemy coś przeszlifować, przytrzymujemy, przyciskamy i nie musimy za każdym razem unosić przyłbicy do góry. I mamy jeszcze 3 model z tej serii, tak, który wygląda najbardziej rozbudowanie. Ostatnim właśnie modelem jest model tak zwany FX. Ma te same parametry co model 9100 VX oraz XX, jednak ma dodatkowy dopisek FX, który mówi nam o tym, że przyłbica jest unoszona w górę, czyli to jest tak zwany model przyłbicy dla szliwierza i spawacza. Po podniesieniu filtra spawalniczego w górę mamy bardzo duże pole widzenia. Często się przydaje, gdy chcemy podejrzeć spawany czy szlifowany element i jednym ruchem kciuka podnosimy przyłbicę, uzyskując dostęp do pola widzenia elementu, który spawamy. Mamy sporo tych modeli, już tylko tutaj omówiliśmy sobie jakby 5 różnych przyłbic.
Powiedz, w jaki sposób spawacz ma wybrać dla siebie najlepszy model, najlepiej mu pasujący? Czym się kierować? Przede wszystkim swoimi tak jakby preferencjami, albo czym spawacz się zajmuje, jakie elementy spawa. Musimy zwrócić na wiele rzeczy uwagę, czy na przykład potrzebujemy ochrony głowy, wówczas przyłbice z hełmem ochronnym, czy spawamy w trudno dostępnych pomieszczeniach, wtedy dobrze jakbyśmy poszukali bardzo wąskiej przyłbicy o jak najwęższej skorupie. Czy istotny jest dla nas stopień zaciemnienia, czy musi być jak największy, czy na przykład spawamy punktowo, czy to jest dla nas ważny parametr. Również te pozostałe opcje, czyli stopień opóźnienia filtra. Przede wszystkim jaką metodą spawamy, jak długo i pod tym kątem dobieramy pod siebie przyłbicę. Pod to, czym się zajmujemy, w jaki sposób będziemy pracować. Dodam jeszcze, że jeżeli masz problem z wyborem odpowiedniej przyłbicy dla Ciebie, nasi specjaliści na pewno chętnie Ci pomogą. W kolejnym odcinku Akademii Horusa pozostaniemy przy tematyce związanej ze spawalnictwem. Skupimy się na ochronie dróg oddechowych przy spawaniu i przedstawimy kolejne, jeszcze nowsze rozwiązania w tym zakresie. A tymczasem obserwujcie nas w naszych kanałach internetowych, zarówno na Facebooku, jak i na YouTubie, a na pewno nie przegapicie żadnej nowości i będziecie z wszystkim na bieżąco. Do zobaczenia, cześć!